Zdjęcia Helmuta Newtona to jedne z najbardziej charakterystycznych w historii fotografii. Ich estetyka, odwaga i prowokacyjny charakter sprawiły, że nazwisko Newtona stało się synonimem kontrowersji i innowatorskiego podejścia do sztuki wizualnej. Dlaczego jego prace budziły tak skrajne emocje? Co sprawiło, że jego twórczość zmieniła oblicze fotografii mody? Dziś przyjrzymy się jego drodze życiowej i artystycznej, która prowadziła przez dramaty, wyzwania i triumfy. Zdjęcia, które zobaczycie w tym materiale, to tylko część jego twórczości. Niestety, wiele prac Helmuta Newtona ze względu na ich odważny charakter nie może być tutaj zaprezentowane. Są one pełne nagości i erotyzmu, co było jednym z kluczowych elementów jego stylu. Postaramy się jednak oddać jego artystyczne wizje i to, jak wpływał na świat fotografii. Helmut Newton, a właściwie Helmut Neustadter, urodził się 31 października 1920 roku w Berlinie. W dzieciństwie fascynował się obrazami i filmem, szczególnie czarno-białymi produkcjami tamtych lat. To właśnie w kinie odkrył, jak światło i cień mogą budować dramatyzm i napięcie. Elementy, które później stały się jego znakiem rozpoznawczym. Dorastając w rodzinie żydowskiej w Niemczech w latach 30., Newton doświadczał narastającego napięcia politycznego. W 1938 roku, w wieku 18 lat, został zmuszony do emigracji z kraju. Opuścił Berlin, a następnie podróżował do Singapuru, gdzie pracował jako fotograf w lokalnej gazecie, wykonując głównie portrety. Następnie osiadł w Australii, gdzie zaczął swoją profesjonalną karierę fotografa. Lata spędzone na emigracji ukształtowały jego charakter i styl. Był ambitny, nieugięty i gotowy podejmować ryzyko. Na początku swojej kariery wykonywał zdjęcia typowo reklamowe i portretowe, ale jego wewnętrzny głód eksperymentowania szybko zaczął przekształcać jego twórczość. Prawdziwy przełom nastąpił w latach 50. i 60., kiedy Newton przeniósł się do Europy i zaczął pracować dla prestiżowych magazynów mody, takich jak Vogue czy Elle. Jego zdjęcia wykraczały poza tradycyjne standardy fotografii modowej. Zamiast ograniczać się do prezentowania ubrań, Newton tworzył całe opowieści. Jego zdjęcia były pełne emocji, napięcia i prowokacji. Wiele jego prac balansowało na granicy sztuki i kontrowersji. Jednym z najlepszych przykładów jest seria Big Nudes, monumentalne akty, które redefiniowały sposób postrzegania ludzkiego ciała w fotografii. Warto wspomnieć o jednym z najważniejszych projektów Helmuta Newtona, albumie Sumo. To wydawnictwo opublikowane w 1999 roku stało się jednym z najbardziej niezwykłych w historii fotografii. Album był ogromnych rozmiarów, ważył 35 kg i został wydany w limitowanej edycji 10 000 egzemplarzy. Był to hołd dla twórczości Newtona, zawierający jego najważniejsze prace od zdjęć modowych po portrety i akty. Sumo nie tylko zyskał miano największej książki fotograficznej XX wieku, ale także symbolizował ogromny wpływ Newtona na świat sztuki. Pierwszy egzemplarz albumu został sprzedany na aukcji za 430 000 marek niemieckich, co podkreśla jego wartość kolekcjonerską. W późniejszych latach powstały również mniejsze wersje tej publikacji, które umożliwiły szerszemu gronu odbiorców zapoznanie się z twórczością mistrza. Newton używał w swoich pracach elementów znanych z kina noir, silnych kontrastów, dramatycznego światła i nieoczekiwanych kątów kamery. Nie sposób mówić o Newtonie bez wspomnienia o jego sposobie przedstawiania kobiet. Jego bohaterki były silne, pewne siebie i dominujące. To kontrastowało z klasycznym, bardziej pasywnym przedstawieniem kobiecej postaci ówczesnej fotografii. Sam Newton twierdził, że kobiety na jego zdjęciach są symbolem siły i niezależności, choć nie brakowało głosów krytycznych, które zarzucały mu uprzedmiotowienie. Helmut Newton miał unikalne podejście do pracy. Często mówił, że zdjęcia to fragmenty filmów, które widz musi sobie dopowiedzieć. Każdy kadr miał być intrygujący, niejednoznaczny i wywołujący pytania. W swoich późniejszych latach twórczości Newton coraz częściej wracał do prostoty. Zdjęcia czarno-białe, surowe w formie, ale pełne ekspresji, stały się jego znakiem rozpoznawczym. Jego prace były zarówno uwielbiane, jak i krytykowane. Wielu uważało, że Newton przekracza granice dobrego smaku, inni widzieli w nim wizjonera, który wyprzedzał swoją epokę. Jedno jest pewne. Jego zdjęcia nigdy nie pozostawały obojętne. Newton zmarł w 2004 roku w Los Angeles, ale jego dziedzictwo żyje dalej. Jego fotografie można podziwiać w największych muzeach i galeriach świata, a Fundacja Helmuta Newtona w Berlinie organizuje wystawy, które przybliżają jego twórczość nowym pokoleniom. Dziedzictwo Newtona to nie tylko fotografie, ale również przesłanie, że sztuka powinna prowokować i wywoływać emocje.
Newton mówił, że fotografia jest jak życie, pełna kontrastów, niejednoznaczności i piękna w swojej złożoności. Jeśli podobał Ci ten materiał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. A może znasz innych artystów, których warto przedstawić w kolejnych filmach? Czekam na Twoje propozycje. Do usłyszenia.